To, co wydarzyło się w roku 874 w Forkheim, czyli traktat pokojowy pomiędzy Ludwikiem Niemieckim a Świętopełkiem, było tym, co ostatecznie przypieczętowało tragiczny los słowiańskiego plemienia Gołęszyców, gdyż dzięki tej ugodzie władca morawski uzyskał pełną rękę w swoich działaniach ekspansywnych, zabezpieczając w ten sposób swoją domenę od strony Franków wschodnich. Niewątpliwie podczas kłopotów Świętopełka Wiślanie musieli wykorzystywać te kłopoty Morawian i dokonywali rajdów na ich terytoria. Ale ta sytuacja teraz już się całkowicie zmieniła. Kluczem do tego wszystkiego z pewnością było plemię Gołęszyców i pierwotne początki ekspansji Wielkich Moraw możemy tutaj już dostrzec nawet w połowie IX wieku. Chociaż niemniej pozostaną one tylko dowodami poszlakowymi. Bardzo istotnym miejscem jest cmentarz w Steboricach, który z pewnością zawiera pochówki wielkomorawskie, pochodzące z połowy IX wieku i co ciekawe są to najbliżej polskiej granicy potwierdzone pochówki chrześcijańskie, a odnalezione tam szkielety należą do wojowników morawskich, którzy z pewnością przybyli z samego jądra Moraw na to terytorium, a w samym Hradec nad Morawicji nawet jednego z głównych przedstawicieli elit Mojmirowiczów, a ewidentnie dowodzi tego bogata zawartość grobu oraz jego wyposażenia. Ale oczywiście nie koniec na tym, bo podobne groby w podobnym stylu odnaleziono nawet dalej, na północ, od samych Steboric. Zatem druga połowa IX wieku w tym rejonie na Bramie Morawskiej jest schyłkiem niezależnego panowania plemienia Gołęszyców, bo to właśnie wtedy ta strefa mogła być sparaliżowana i spacyfikowana w związku z kampanią wojsk morawskich, najpewniej przeciwko komuż innemu jak nie plemieniu Wiślan, co sugeruje nam jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł pisanych tamtego czasu dotyczących tych terytoriów, czyli życie świętego Metodego. Ale w tym momencie przyznać nam trzeba, że ta spisana historyczna relacja ma zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników. I czymś, co mogłoby ją potwierdzić, byłyby znaleziska archeologiczne. Ale takowych niestety przekonywujących wcale nie mamy. Dlatego możemy sądzić, iż być może była to pojedyncza interwencja lub seria interwencji ograniczonych czasowo, która tak naprawdę przecież mogła nie pozostawić żadnych śladów w wspominanych wcześniej źródłach archeologicznych. I dalej, tak naprawdę, otwartym pozostaje pytanie, gdzie teoretycznie mogła dotrzeć jakakolwiek potencjalna ekspansja Moraw, czy ograniczyła się tylko i wyłącznie do kontroli na decydującym dla nich terytorium strategicznym, czyli mówiąc ogólnie jakimś szerszym frontem Bramy Morawskiej, mogłyby tego dowodzić pewne znaleziska, a mianowicie niedokończone systemy wałów w niektórych grodziskach, w takich właśnie jak nasza Lubomia, Skoczów czy też Chotebus Podobora. I mogą powstawać różne teorie oraz hipotezy, ale czegoś możemy być tutaj pewni. Lokalna struktura plemienna Gołęszyców została znacznie uszkodzona w całej serii grodów, aż do takiego stopnia, że ich rewitalizacja czy też konsolidacja już później nigdy nie nastąpiły. Pytaniem pozostaje, kiedy to dokładnie tak naprawdę mogło się wydarzyć. Pewnym wyjątkiem jest tutaj Chotebus Podobora, który strzegł wyjścia z przejścia samej Bramy Morawskiej i być może dlatego Chotebus nie został do końca spopielony. Bo przecież łatwiej po prostu było zająć to nowe miejsce i wykorzystać jako ważną bazę do ochrony morawskiej obecności i morawskich interesów w perspektywie ataku na północ od samej Bramy Morawskiej. Stąd przypuszczać możemy, że upadek Chotebus Podobora nastąpił prawdopodobnie dopiero po upadku już samych Moraw na skutek ekspansji Madziarów i schyłku centralnych terytoriów Wielkich Moraw, ale na początku już X wieku, gdy tak wysunięte już daleko przyczółki musiały stracić łączność z centrum dominium morawskiego, a z drugiej strony przecież też nie można już było w tamtym czasie pokonać
lokalnych buntowników, czyli być może resztek plemienia Gołęszyców. Na szczęście nasi koledzy z Czech bardzo dobrze przebadali tamten gród i w tym przypadku wykonano tam próby dendrochronologiczne. Ceramika, którą tam odnaleziono, datuje się głównie na IX wiek, ale uważajcie, z możliwym nakładaniem się na następne stulecie. I wracając zaraz jeszcze do samych danych dendrochronologicznych, to po przebadaniu lokalnej palisady wynik próbek był jednoznaczny. Ścięcie drzew, z którego powstała ta palisada, nie nastąpiło wcześniej niż w roku 906 czy też 907. Zatem jak to było z tą inwazją Świętopełka? Pierwotne tereny Gołęszyców na początku prawdopodobnie mogły być dotknięte tylko jakimiś międzyplemiennymi konfliktami, ale przyczyną ich prawdziwej zagłady czy też uległości wobec najeźdźcy była ekspansja Morawian, która zakłóciła istnienie tego plemienia w bardzo dużym stopniu i w zasadzie nieodwracalnie już zmieniła czy też zniszczyła podstawy plemienia Gołęszyców. Najprawdopodobniej wyglądało to tak, iż w pierwszym etapie podboju Świętopełek zajął Śląsk Opawski, a już w drugiej fazie, nieco później, gdzieś na przełomie lat 70. i 80. IX wieku, także Śląsk Cieszyński. Tym sposobem jednocześnie zajmując najważniejsze grody na bramie morawskiej. Zatem jeśli kiedykolwiek inwazja Świętopełka miała swoje miejsce, to musiała się dokonać przez zasadniczo lekko zalesiony wolny teren, właśnie w tym lekkim łuku w kierunku wschodnim w stronę Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Cieszyna i Skoczowa. Ponieważ reszta okolicznego terenu była bardzo gęsto zalesiona i jego pokonanie wiązało się ze sporymi trudnościami. Podsumowując, jeśli obecność Moraw rzeczywiście miała swoje miejsce na północ od Bramy Morawskiej, to na pewno nie mogła być wydarzeniem przypadkowym, ale czymś przemyślanym, pewnego rodzaju kontrolowanym podbojem nowych terytoriów i z pewnością przesmyk ten został opanowany gruntownie i nie był sprawą tylko formalną. I takimi właśnie głównymi bazami Morawian mógł być Hradec nad Morawicí, okolice Steboric czy też same Steborice, Male Hostice i oczywiście niepodważalnie Chotebus pod Obora. Teoretycznie też zajęcie tego terenu nie było takie trudne, ponieważ był on słabo zaludniony i całe zajęcie tego regionu w istocie dla Morawian nie musiało być wielkim wysiłkiem. Zatem strona czeska jest już absolutnie przekonana, iż czeskie terytoria omawianego tutaj plemienia zostały z pewnością zajęte przez Morawian i to samo mogło wydarzyć się dalej, na północy. Jednak dlaczego nie odnaleziono póki co bezspornych dowodów archeologicznych potwierdzających tą hipotezę? To już pytanie jest do polskich badaczy. Ktoś z Was mógłby zadać mi pytanie, co ze znaleziskami broni i sprzętu jeździeckiego powstałego na terenie Wielkich Moraw lub w zasadzie ich imitacji, które zostały znalezione w bardzo dużych ilościach na terenie południowej Polski, szczególnie na Śląsku i Małopolsce, gdzie nie można też pominąć kolejnych znalezisk samej biżuterii. I pomimo braku dowodów archeologicznych po polskiej stronie, to wydaje się być pewne, iż plemiona południowej Polski musiały mieć kontakty z Morawianami i to w niemałym stopniu, po pierwsze przez Bramę Morawską, a po drugie nie tylko tam, bo również najprawdopodobniej Morawianie przedostali się na nasze terytoria przez Karpaty, przez przełęcze, które się tam znajdują, używając również takich rzek jak Poprad czy Dunajec. I przykładem tego choćby nawet może być gród w Naszacowicach, gdzie odnaleziono sprzęt jeździecki z Wielkich Moraw. Zasadnicze pytanie jest całkowicie inne. Chodzi o charakter tych kontaktów, ponieważ nie odnajdujemy żadnych dokumentów wojskowych, które potwierdzałyby wkroczenie wojsk wielkomorawskich na nasze terytoria lub też jakikolwiek inny opis przyłączenia ich do państwa Wielkich Moraw. A tym bardziej nawet nie odnajdujemy żadnych innych dowodów wszczęcia chrystianizacji miejscowej ludności.
Jednak już na samym początku X wieku wielkie Morawy upadają pod naporem Madziarów, co wcale nie będzie oznaczać jakiejkolwiek wolności, ponownej wolności dla plemienia Gołęszyców, ponieważ jest to czas, kiedy na ten teren wkroczą inni okupanci, Czesi. Tutaj muszę wspomnieć o nowej lokalizacji, czyli o Górze Zamkowej w dzisiejszym już polskim Cieszynie. Jest to już całkowicie nowa fortyfikacja, która powstała tam w pierwszej połowie X wieku, z pewnością na wcześniejszych prehistorycznych, a później i także prawdopodobnie wczesnośredniowiecznych fundamentach, która z biegiem czasu bardzo szybko stała się głównym ośrodkiem jednego z pierwotnych kompleksów fortyfikacyjnych Piastów na Śląsku. Mowa jest tutaj o nie kimś innym, jak o samym Bolesławie Chrobrym, który pod koniec X wieku dotarł na te tereny i dosyć prawdopodobnym wydaje się ustalenie właśnie w tym rejonie tymczasowej granicy, która stabilizowała podział na dwa terytoria. Udało się tam odsłonić dwa najstarsze poziomy wału i co najważniejsze w tym przypadku udało się również pozyskać próbki do analizy dendrochronologicznej. I być może również w ten sposób natrafiliśmy przypadkowo na dowody zajęcia tej osady Gołęszyców, ale już przez czeskich przemyślidów. Tutaj mamy bardzo ważne odkrycie. Pierwsza odkopana starsza konstrukcja była wykonana w technice rusztowej i przekładkowej i być może była jeszcze dziełem lokalnego słowiańskiego plemienia. Natomiast druga odkryta warstwa, która już została wkopana w tą starszą, różniła się tym, iż na zewnątrz miała już kamienną oblicówkę, a jest to już cecha charakterystyczna Słowian południowych, o których nieco wspomniałem Wam we wstępie poprzedniego odcinka. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że aż 16 próbek spełniało wymogi niezbędne do uzyskania konkretnych dat z przeszłości. A dodatkowo dwie z nich, co jest bardzo istotne, umożliwiły nam określenie daty ścięcia drzewa z dokładnością co do jednego pojedynczego roku. Zatem jeśli chodzi o pierwszą, najstarszą fazę umocnień i próbki dendrochronologiczne, 4 próby mówią nam o wzniesieniu tegoż grodu między rokiem 908 a 928 z jedną bardzo dokładną datą roczną, określaną na rok 928. Czyli hipotetycznie, być może tutaj schronili się jeszcze Gołęszycowie, przedłużając jak najbardziej swoje bytowanie. Natomiast druga faza umocnień, już z oblicowaniem kamiennym, to przedział lat 911 do 940. Jedna bardzo dokładna, rok 940. Wnioski z tych badań możemy wysunąć takie, iż tuż po zniszczeniu grodu w Podoborze tutaj powstał ten drugi w okolicach roku 930, a już około 10 lat później, bo około roku 940, na zgliszczach poprzedniego zniszczonego ogrodu wzniesiono już nowy, z charakterystycznym licowaniem kamiennym, więc bardzo prawdopodobne wydaje się to, iż jedna z ostatnich ostoi Gołęszyców została tutaj zrównana z ziemią przez czeskich przemyślidów. W tym przypadku mamy bardzo ciekawe znaleziska ceramiczne, które jednoznacznie wskazują nam na niepodważalne związki tych terytoriów, ale już z północnym środowiskiem państwa Piastów, czy też nawet północno-wschodnim środowiskiem w stronę Rusi Kijowskiej. I równocześnie pomijając sam gród cieszyński, Piastowie oczywiście zajęli również Chotebus pod Oborę, aby nie mógł być potencjalnie wykorzystywany, jak było przecież do tej pory, zanim oni tam wkroczyli przez dynastię Przemyślidów. I teraz, w tym przypadku, w tym okresie czasu, ponownie mamy do czynienia z obecnością elity, i również w szczególności elity wojskowej, ale tym razem z północnych terytoriów naszego kraju. Co po raz kolejny uwidacznia nam, jak ważna była Brama Morawska, ponieważ to tym razem Piastowie zaczynają kontrolować Morawy i wdzierają się w domenę dynastii Przemyślidów. Ale już wkrótce w latach 20. XI wieku wszystko to posypało się, ponieważ książę Oldrich włącza te terytoria do Czech.
jednocześnie zajmując też region wrocławski oraz opolski. I o czym mało być może teraz się nadal mówi w naszym kraju, region krakowski z samym Krakowem. A terytoria kiedyś zajmowane przez plemię Gołęszyców i ich najważniejsze civites odejdą w cień zapomnienia. I wkrótce też ta nieprzerwana ciągłość osadnictwa doprowadzi do tego, iż powstanie tutaj kamienno-gotycki zamek około połowy XIII wieku, gdzie rotundę romańską oraz wieżę piastowską możemy oglądać nawet do dzisiejszych czasów. Po raz kolejny dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas. Nie zapominajcie też o subskrypcji, a jeśli jesteś tu nowy, pamiętaj przy tym o dzwoneczku. Do usłyszenia, do zobaczenia na następnych filmach. Pozdrawiam wszystkich.